Około 7300 lat świetlnych od nas znajduje się obiekt, którego promień jest blisko 21 razy większy od Słońca. Ten obiekt posiada też masę bliską 21 razy większą od masy Słońca, a cała okolica w pobliżu jest kompletnie nieprzyjazna dla jakiegokolwiek innego obiektu. Wszystko, co natrafi w tamte okolice, zostanie rozerwane, zniszczone lub wystrzelone gdzieś w głąb kosmicznej pustki. Tym niszczącym wszystko, co napotka na swojej drodze obiektem, jest Cygnus X1. Jest to pierwsza potwierdzona czarna dziura, jaką niezależnie od siebie odkryli naukowcy. Ta czarna dziura w porównaniu do Układu Słonecznego czy nawet Ziemi jest dosyć młodym obiektem, bo szacuje się, że ma zaledwie 5 milionów lat życia. Pomiędzy dwoma naukowcami, dokładnie Kipem Thornem oraz Stephenem Hawkingiem, powstał zakład. Oto, czy jeszcze wtedy niezbadany wystarczająco obiekt jest na pewno czarną dziurą. Kip Thorne był przeciwny temu, że dany obiekt jest właśnie czarną dziurą. Po dosyć długim czasie, bo około 15 lat, Kip Thorne poddał zakład poprzez pośrednie dowody, że Cygnus X1 jest czarną dziurą. Cały obiekt wytwarza bardzo duże ilości promieniowania rentgenowskiego. Jednak nawet takie ilości nie są w stanie w znaczącej ilości przedostać się przez ziemską atmosferę do jej powierzchni. Dlatego postanowiono wysłać teleskop, który widzi promieniowanie rentgenowskie w kosmosie, na pokładzie rakiety, której tor lotu kończył się na Ziemi. Tylko czy o tych wszystkich informacjach i wydarzeniach byśmy się dowiedzieli, gdyby ludzie nie badali kosmosu? Oraz czy badanie kosmosu jest opłacalne? Odchodząc na jakiś czas od tematu czarnych dziur, które mogłyby się wydawać nie mają wpływu na Ziemię, przejdźmy do tego, w jaki sposób na co dzień przydają się różnego rodzaju technologie wykorzystywane w kosmosie. Patrząc nocą w bezchmurne niebo, czasami będzie można zauważyć coś przypominającego spadające gwiazdy. I jednak te obiekty nie będą znikać w ułamku sekundy, a będą odbijały światło słoneczne przez dłuższy czas. Kiedy przy zauważeniu takiego obiektu użyje się odpowiednio szybko teleskopu, będzie można zauważyć, że to nie są kawałki kosmicznego gruzu, tylko satelity. Te satelity nie tylko są i krążą nad naszymi głowami, ale pełnią wiele przydatnych funkcji. Pierwszym takim zastosowaniem jest lokalizacja. Najczęściej spotykanym używanym rodzajem takiego lokalizowania jest GPS, czyli Global Positioning System, a po polsku globalny system pozycjonowania. Ten system należy do Amerykanów, więc gdyby tylko z jakiegoś powodu postanowili Polsce zablokować dostęp do GPS-u, to wszystkie nawigacje używające GPS-u przestałyby działać. Poprzez użycie satelity nie tylko można będzie zorientować się, gdzie aktualnie się znajduje, ale w razie jakiegoś wypadku czy innych podobnych rzeczy będzie można wezwać pomoc. Gdyby w górach zdarzył się jakiś wypadek, to będzie można wezwać pomoc przy użyciu, jak sama nazwa wskazuje, telefonu satelitarnego. Następną dosyć przydatną funkcją satelit jest możliwość pokazywania i przewidywania pogody. Satelity z racji na to, że znajdują się wyżej nad Ziemią niż przeciętny człowiek ma oczy, to pozwala na dostrzeżenie większej ilości terenu. Dodatkowo między obserwowanym terenem a satelitą nie ma za dużo przeszkód, które uniemożliwiałyby obserwację, co pozwala na odpowiednio czysty obraz terenu. Informacje na temat pogody nie tylko pozwalają na sprawdzenie tego, czy w następnym dniu będzie padać, czy może będzie 30 stopni w cieniu, ale umożliwiają przewidywanie tego, czy do wybrzeży jakiegoś z państw nie zbliża się gigantyczny huragan, który może zniszczyć wszystko, co stanie mu na drodze. Takie przewidywanie pozwoli ludziom na odpowiednie przygotowanie się na tą sytuację. Ilość widzianego terenu nie tylko przydaje się do sprawdzenia pogody, ale możliwe też jest wykonanie zdjęć. Dokładnie jak robią to mapy Google'a czy innych map satelitarnych. Na tych zdjęciach nie tylko będzie można dostrzec swój dom, ale również zauważyć, czy na przykład w jakichś lasach nie wybuchł pożar, którego nie widać z ziemi, bo jest gdzieś w głębi puszczy. Taka informacja pozwoli zareagować szybciej. Teraz przyjrzymy się innym obiektom Układu Słonecznego. Słońce może być pierwszym z nich, bo jest w centrum. To niepozorne Słońce, które na co dzień oświetla planetę, daje ciepło, raka skóry oraz pozwala na funkcjonowanie organizmów, to ma również jeszcze inne cechy. Jedną z nich jest koronalny wyrzut masy. Co to takiego jest? W skrócie jest to duży wyrzut plazmy i pola magnetycznego z korony słonecznej. Czy taki wyrzut masy jest jakimkolwiek zagrożeniem dla Ziemi? Tak. W 1859 roku, z 1 na 2 sierpnia, doszło do burzy geomagnetycznej. Przez koronalne wyrzuty masy w tamtym czasie zniszczenie uległo bardzo dużo elektroniki. Słupy telegraficzne dosłownie tworzyły iskry, a to z kolei spowodowało wiele pożarów. Na całym świecie wtedy można było zaobserwować zorze polarne. Dodatkowo pierwszy raz zaobserwowano rozbłysk słoneczny. Całe wydarzenie nazwano wydarzeniem Carringtona. Jak więc widać, takie wydarzenie, które mogłoby spowodować wiele niechcianych komplikacji, nie tylko jest teoretycznym przewidywaniem, ale również żywym przykładem. Co może stać się, kiedy takie wyrzuty masy do nas dotrą? Takie burze geomagnetyczne na Słońcu nie są za każdym razem tak samo silne. Jednak czasami dochodzi do takich burz. A kiedy do nich dochodzi, warto wiedzieć, czy przypadkiem jakieś bardzo rozpędzone cząsteczki nie zmierzają w kierunku Ziemi. Informacje, jakie są potrzebne do tego, czy taki wyrzut koronalny zagraża Ziemi, to prędkość, wielkość i kierunek, w którym wszystko podąża. Do tego przydatne są satelity, które wcześniej zostały wysłane. Gdy wiadomo jest, że taki wyrzut masy słonecznej doleci do Ziemi, możliwe jest odpowiednie przygotowanie się na tego rodzaju zdarzenie. W Układzie Słonecznym znajdują się też wiele razy mniejsze obiekty od Słońca, a dodatkowo jest ich bardzo dużo. Są to różnego rodzaju asteroidy i reszta kosmicznego gruzu. Wiele z nich jest za małe, żeby zagrażać życiu na Ziemi. Przy zbliżaniu się do powierzchni Ziemi wyparują w jej atmosferze. Za to te same mikrometeoroidy mogą doprowadzić do zniszczenia satelit, stacji kosmicznych i innych przydatnych obiektów wysłanych w kosmos. Gdyby jednak był to o wiele większy obiekt, powyżej średnicy 1 km, nie tylko można byłoby go zauważyć i czekać na to aż uderzy, ale również można byłoby wysłać rakietę, która przykładowo zmieniłaby jego kurs. Podjęto już nawet próbę zmiany orbity
orbity jednego z meteoroidów. Nie był to obiekt, który zagrażał Ziemi. Było to jedynie sprawdzenie tego, czy zderzenie sondy z meteoroidem wpłynie jakkolwiek na jego orbitę. Sama misja nazywała się DART, a jej rezultat był pozytywny. To znaczy udało zmienić się orbitę jednego z takiego obiektu. To czy taka asteroida zagrażałaby Ziemi? Nie zależałoby jedynie od jej wielkości, ale również od składu, prędkości, kątem, pod jakim doszłoby do zderzenia i jeszcze kilku innych czynników. Te wszystkie informacje oraz to, czy jakaś z asteroid akurat zmierza w kierunku Ziemi, można byłoby sprawdzić za pomocą teleskopów, tych na powierzchni Ziemi, jak i również tych w kosmosie. Wysyłanie sond w różne miejsca Układu Słonecznego pomogą nie tylko zauważyć przyszłe potencjalne zagrożenia, ale również pozwolą znaleźć nowe miejsca, w których mógłby zamieszkać człowiek. Takim miejscem jest na przykład Mars, którego powierzchnia jest badana. Takie badania pozwalają na zorientowanie się, czy okolica, w której w przyszłości mógłby znaleźć się człowiek, miałaby przykładowo zamarzniętą wodę. Nie tylko i wyłącznie Mars jest miejscem, w którym mógłby osiedlić się człowiek. Jest nim również jeden z księżyców Jowisza. Ten księżyc nosi nazwę Europa. Poprzez wysyłanie sond oraz badań tego obiektu podejrzewa się, że pod jego powierzchnią znajduje się gigantyczny ocean. Takie badania pozwolą to potwierdzić lub zaprzeczyć. Przy odkrywaniu nowych powierzchni poprzez łaziki możliwe jest też testowanie użytych rozwiązań. Przykładem tego mogą być koła. Na powierzchni Ziemi opon stworzonych z gumy. Gdyby użyto takiego samego rozwiązania do przemierzenia pustek Marsa lub Księżyca, to byłaby duża szansa na to, że tak zaprojektowany łazik nie przemierzyłby długiego dystansu ze względu na to, jakie warunki panują w obu przypadkach. Odnosząc się jeszcze do Marsa, przy użyciu wielu rodzajów sprzętów można zapoznać się z tym, jaka pogoda tam występuje. Czy marsjańskie burze, które tam występują, utrudniałyby przyszłą kolonizację. Kosmos jest w większości próżnią. Są jednak miejsca, gdzie tej wolnej przestrzeni jest jeszcze więcej. Jednym z takich miejsc jest pustka KBC. Średnica tej pustki wynosi około 2 miliardy lat świetlnych. Nie jest to oczywiście idealna pustka, bo znajdują się w niej galaktyki, gromady galaktyk i inne rzeczy, które występują we wszechświecie. Jedną z takich galaktyk jest galaktyka Mleczna. W niej natomiast znajduje się bardzo duża ilość gwiazd. Te gwiazdy mogą być samotnymi obiektami unoszącymi się w nicości, ale równie dobrze, podobnie do Układu Słonecznego, mogą posiadać swoje planety. Co więcej, na tych planetach, podobnie jak na Ziemi, może powstać życie. To życie nie tylko musi być jednokomórkowcami, skoro już by powstało, mogłoby też powstać inteligentne życie. Jeżeli takie coś zdarzyłoby się w kosmosie, to moglibyśmy spróbować się z nimi skontaktować. Właściwie to już to robimy. Próbujemy nawiązywać kontakty pozaziemskie, a jak na razie na ten moment nic takiego się nie udało. Jednak przy eksploracji kosmosu przecież nie trzeba jedynie się ograniczyć do życia inteligentnego. Sprawdzając skład atmosfery odległych planet, pozwala nam to szacować prawdopodobieństwo, czy na danej planecie powstało życie. A jeśli nie życie, to czy dana planeta byłaby możliwa do zamieszkania przez ludzi. Podczas szukania też takich planet nie uwzględniamy wszystkich możliwości. Szukamy życia oraz planet do życia podobnych do nas, to znaczy pod względem chemicznym i pod względem warunków, w jakich żyjemy. Jeżeli znaleźlibyśmy jakąś obcą formę życia niepodobnego do nas czy do innych zwierząt, które żyją na Ziemi, to mogłoby się równie dobrze okazać, że nawet nie wiemy, że to coś żyje, bo mogłoby po prostu wyglądać jak nieruchomy kamień. Takie życie mogłoby być od nas oddalone o wiele miliardów lat świetlnych, ale mogłoby się tak zdarzyć, że jakiekolwiek życie albo jego pozostałości znajdują się w naszym najbliższym sąsiedztwie, jakim jest na przykład Mars. Badanie jego powierzchni nie musi jedynie ograniczać się do znajdowania wody, czy potencjalnych miejsc zakładania przyszłych baz marsjańskich. Istnieje też możliwość, która właściwie jest sprawdzana, czy istnieją na powierzchni czerwonej planety jakiekolwiek oznaki życia. Czy występują tam związki organiczne, które pozwalałyby na powstanie takiego życia, czy jest tam możliwość przeniesienia życia z Ziemi. Takie badania przeprowadza się również na Księżycu, który jest wyjałowiony, ale mogłoby się okazać, że nawet w takim miejscu jak Księżyc mogło kiedyś istnieć życie. Odkrywanie kosmosu nie tylko przyniosło nam rzeczy, które są naturalne i oddalone o x lat świetlnych. Taka chęć eksploracji przyniosła wiele innowacji, wiele ulepszeń w rzeczach, które można używać na co dzień lub są dostępne do użytku w razie potrzeby. Na potrzeby programu kosmicznego prowadzonego w 1964 roku przez NASA wynaleźli oni koc termiczny. Jego działanie polega na odbijaniu fal promieniowania podczerwonego, a na dodatek konstrukcja tego koca jest bardzo lekka. NASA przyczyniło również się do znacznego obniżenia cen paneli słonecznych. Zrobiono to na potrzeby stworzenia zdalnie sterowanego samolotu, którego źródłem energii miało być słońce. W rezultacie korporacja SunPower stworzyła zaawansowane silikonowe panele słoneczne. Te wymienione rzeczy nie są używane przez wszystkich. Są też jednak rzeczy bardziej powszechne. Taką rzeczą jest kamera w telefonie i nie tylko. Małe kamery były skonstruowane na potrzeby misji, które miały robić zdjęcia innym planetom, a przy tym nie zajmować dużo miejsca. Poprzez użytą technikę produkcji kamery nie tylko zmniejszyło to ich rozmiar, ale również poprawiło jakość wykonywanych zdjęć. Takich rzeczy, które są używane przez ludzi na całym świecie oraz zostały początkowo stworzone na potrzeby misji kosmicznych, jest jeszcze ogromna ilość. NASA stworzyło nawet publikacje pod nazwą Spin-off, w których zamieszczone są informacje na temat używanych technologii. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany na to, w jaki sposób eksploracja kosmosu przyczyniła się do stworzenia rzeczy używanych powszechnie na świecie, to polecam zajrzeć do linku w opisie. Na małą zachętę powiem, że jedną z takich rzeczy są zdalnie sterowane piekarniki. Skoro odkrywanie kosmosu ma tyle zalet, oraz jest jeszcze więcej, o których nie powiedziałem, to czy pozostaje coś innego niż budowanie ogromnej ilości rakiet błądzących bez celu po kosmosie w nadziei, że przypadkiem natrafią na jakiś interesujący obiekt, nawet może z potencjalnym życiem? Nie.
Niestety, ale odkrywanie kosmosu, podobnie jak inne rzeczy we wszechświecie, ma swoje wady i zalety. Zaczynając od rzeczy bardziej przyziemnych, wysyłanie kolejnych satelit na orbitę robi ją coraz bardziej tłoczną. Dla przykładu, w roku wystartowania pierwszego załogowego lotu na Księżyc, czyli w 1969 roku, liczba satelit na różnych wysokościach orbit wynosiła 159 aktywnych satelit. Natomiast patrząc teraz na ilość działających satelit w 2022 roku, to ta liczba wynosiła 6905 satelit. Na różnych orbitach dookoła Ziemi znajduje się też duża ilość niedziałających satelit oraz tego, co po nich pozostało. Na orbicie nic nie stoi w miejscu i odłamki, które przy prędkościach ziemskich nie są w stanie nawet zagrozić człowiekowi, tak na orbicie mogą stanowić realne zagrożenie, które w przyszłości ktoś może nie zauważyć. Lecąc teraz na powierzchnię Marsa, też można znaleźć tam potencjalne zagrożenie. Jeżeli okazałoby się, że istnieje tam życie, przykładowo jakieś bakterie, to prawdopodobnym jest to, że ludzie chcieliby sprowadzić te bakterie do przebadania na Ziemię, z racji na lepszą i bardziej dostępną technologię. Mogłoby się jednak okazać, że bakteria, która tam żyje, nie jest za bardzo przyjazna dla organizmów na Ziemi. Gdyby taka bakteria wydostała się poza laboratorium, w którym ją badano, lub sonda z próbką rozbiłaby się o powierzchnię, mogłoby dojść do wyginięcia całego gatunku. To oczywiście w ekstremalnym przypadku, ale nie można tego wykluczać. Jeszcze przy poszukiwaniu życia w kosmosie, a tym bardziej tego inteligentnego życia, nie tylko można natrafić na takie organizmy, które będą chciały się rozwijać i zapoznać lub przynajmniej nie przeszkadzać sobie nawzajem, można natrafić też na istoty, które chciałyby spowodować, że na Ziemi rządziliby oni. Nie jest to rzecz, którą można wykluczyć. To co teraz? Czy to oznacza, że natychmiastowo lepiej przerwać całe badania na temat kosmosu, siedzieć cicho i nie wysyłać żadnych informacji w głąb? Nie. Nawet gdybyśmy dzisiaj zaprzestali wysyłania jakichkolwiek informacji w głąb kosmosu, w przypadku wysyłania informacji już dawno je wysłaliśmy i one szybko nie znikną z przestrzeni kosmicznej. Przy rzeczach dotyczących odkrywania kosmosu nie trzeba się na nie zamykać. Trzeba po prostu robić to w sposób ostrożny i rozsądny. To oczywiście nie spowoduje, że nagle odkryta nowa cywilizacja czy bakteria na Marsie nie doprowadzi do niechcianych skutków, ale za to spowoduje, że prawdopodobieństwo na takie wydarzenie znacząco się zmniejszy. Teraz przechodząc do ostatniej rzeczy. Czy takie odkrywanie kosmosu, pomijając dzisiaj wymienione zalety, jest dosłownie opłacalne? To znaczy, czy koszta tego, że dokonujemy takich rzeczy, nie są za duże? Pokażę to na przykładzie ponownie NASA. Mogłoby się wydawać, że dysponują bardzo dużą ilością środków, które Amerykanie płacą w podatkach. Tak jednak nie jest. Cała kwota, którą dysponowało NASA w 2020 roku, wynosiło 24 miliardy dolarów. Czy jednak to oznacza, że tak naprawdę to duża część gospodarki USA? Też nie. Ta kwota dla pojedynczego człowieka może być bardzo dużą kwotą. I jednak jeżeli chodzi o ilość procentową względem gospodarki USA, to jest to zaledwie 0,5% pieniędzy, które jawnie posiada USA. Szacuje się również, że koszt, jaki musi ponieść w podatkach pojedynczy Amerykanin, wynosi około 71 dolarów rocznie. To, czy ta cena jest odpowiednia na to, co jest możliwe przez to do osiągnięcia, pozostawiam do waszej oceny na ten temat. Odkrywanie kosmosu nie tylko przynosi nam możliwości przewidywania pogody, budowania stacji kosmicznych, lądowania ludzi na Księżycu. Pozwala nam odkrywać nowe, nieznane właściwości wszechświata. Pozwoli w przyszłości osiedlenie się człowieka na innych planetach, a może nawet umożliwi nam rzeczy na ten moment niemożliwe, jak cofanie się w czasie. Lub może uda nam się skontaktować z inną cywilizacją, która podobnie do nas szuka odpowiedzi, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Lub okaże się, że tak naprawdę żadnych poza nami organizmów nie ma we wszechświecie, albo żyjemy w symulacji tylko i wyłącznie dla ludzi.